Zapraszam dzisiaj na kilka krótkich informacji o ogłoszeniu przez Rosję chwilowego zawieszenia broni. Temat drugi to kontrowersje wokół konklawe po śmierci papieża i trzeci. Pilotażowy program skróconego czasu pracy w Polsce. Na koniec rozwinę szerzej temat, dlaczego na świecie testuje się 4-dniowy system pracy. Podam prawdopodobne przyczyny. Zaczynamy. Rosja ogłosiła tymczasowe zawieszenie broni w Ukrainie. Rosyjskie władze poinformowały o krótkotrwałym zawieszeniu broni, podając za powód humanitarne cele, jednak bez precyzowania warunków ani dokładnego okresu obowiązywania. Analitycy sugerują, że decyzja może być próbą poprawy wizerunku Rosji przed nadchodzącym szczytem ONZ lub taktycznym manewrem, by przegrupować siły. Ukraińskie władze podchodzą do rozejmu z ostrożnością, przypominając o wcześniejszych incydentach, gdy podobne deklaracje służyły Rosji do ataków. Zachód wzywa do weryfikacji intencji Kremla, a NATO podkreśla konieczność stałego monitorowania sytuacji. Brak jasnych mechanizmów kontrolnych buduje atmosferę nieufności. Teraz o kontrowersjach wokół konklawe po śmierci papieża. Data wyboru nowego papieża, wyznaczona na początek przyszłego miesiąca, wzbudza dyskusję o pośpiechu, zwłaszcza wobec milczenia kardynała Rego w homilii pogrzebowej. Spekuluje się, że przemilczenia dotyczyły wewnętrznych konfliktów w Watykanie lub kwestii reform. Jednocześnie ujawnione dokumenty wskazują na historyczne powiązania watykańskiej dyplomacji z Rosją, w tym nieformalne porozumienia z czasów zimnej wojny. Część kardynałów domaga się większej przejrzystości procesu wyborczego, by uniknąć wpływów zewnętrznych. Media sugerują, że nowy papież może zmierzyć się z presją zachowania równowagi między tradycją a modernizacją Kościoła. Czy to początek rewolucji na rynku pracy, bo ogłoszony pilotażowy program skróconego czasu pracy w Polsce zakłada testowanie 4-dniowego tygodnia pracy w 50 firmach z sektorów IT, marketingu i usług. Celem jest sprawdzenie, czy skrócenie czasu pracy przy zachowaniu wynagrodzeń poprawi produktywność i redukuje stres pracowników. Program obejmuje m.in. badania ankietowe i analizę wskaźników efektywności. Krytycy wskazują na ryzyko dla branż wymagających ciągłości, np. produkcja, a związki zawodowe domagają się gwarancji ochrony praw pracowniczych. Jeśli eksperyment się powiedzie, rząd rozważa wprowadzenie zmian legislacyjnych. Inicjatywa nawiązuje do podobnych projektów w Islandii i Japonii, gdzie odnotowano wzrost zadowolenia zespołów. Przeanalizujmy więc przyczyny wprowadzenia testu 4-dniowego tygodnia pracy w różnych krajach świata. Przeprowadzone badania dotyczące wpływu AI na rynek pracy. Pokazuje, że sztuczna inteligencja automatyzuje powtarzalne zadania, na przykład analizę danych, generowanie treści, co pozwala pracownikom skupić się na kreatywnych i strategicznych aspektach pracy. W sektorach IT i marketingu, gdzie automatyzacja jest już powszechna, skrócenie czasu pracy przy zachowaniu wynagrodzeń może być naturalnym krokiem, aby wykorzystać zwiększoną efektywność AI. Badania wskazują, że 44% testerów uważa automatyzację za kluczową korzyść, co przekłada się na możliwość redukcji obciążenia pracą bez utraty jakości. Jednak AI nie jest głównym motywatorem testu, raczej umożliwia jego realizację poprzez optymalizację procesów. Badania nad wpływem zmęczenia pracą powoduje spadającą wydajność dowodzi, że w Polsce 30% pracowników odczuwa nadmierny stres związany z pracą, a aż 60% skarży się na przeciążenie obowiązkami. Test 4-dniowego tygodnia może być odpowiedzią na te problemy, zwłaszcza w branżach wymagających wysokiej koncentracji, IT, marketing. Wcześniejsze eksperymenty, np. w Wielkiej Brytanii, pokazały, że skrócony tydzień pracy redukuje stres i wypalenie zawodowe u 70% pracowników przy zachowaniu lub nawet wzroście produktywności. To sugeruje, że zmęczenie i potrzeba poprawy dobrostanu są kluczowymi przyczynami. Globalne trendy i precedensy. Projekt nawiązuje do udanych wdrożeń w Islandii i Japonii. W Islandii po wprowadzeniu 4-dniowego tygodnia odnotowano wzrost zadowolenia pracowników i stabilność wydajności, a w Tokio inicjatywa ma poprawić work-life balance i przeciwdziałać niskiemu wskaźnikowi urodzeń. Te przykłady pokazują, że skrócony tydzień pracy staje się globalnym standardem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, co motywuje inne kraje do testowania podobnych rozwiązań. Presja społeczna i oczekiwania pracowników. Związki zawodowe domagają się ochrony praw pracowniczych, co jest widoczne w postulatach gwarancji zatrudnienia przy skróconym czasie pracy. Rośnie też oczekiwanie młodych pokoleń, np. milenialsów i Gen Z,
wobec elastyczności i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. W badaniu eBackpotaw 81% pracowników uważa, że firmy powinny oferować szkolenia z AI, co wskazuje na potrzebę adaptacji do zmian technologicznych przy jednoczesnym dbaniu o komfort psychiczny. Ekonomiczne i operacyjne wyzwania. Krytycy wskazują na ryzyko dla branż wymagających ciągłości, np. produkcja, ale w sektorach IT i usług elastyczność jest większa. Wdrożenie 4-dniowego tygodnia w tych obszarach może być łatwiejsze dzięki zdalnemu charakterowi pracy i wsparciu technologicznemu, np. narzędzia AI do zarządzania projektami. Ponadto w Japonii elastyczne godziny pracy dla urzędników pokazują, że nawet w tradycyjnych sektorach możliwe są kompromisy. Sumując, jak na razie 4-dniowy tydzień pracy spowodowany jest wysokim obciążeniem psychicznym pracowników w takich branżach jak IT, więc w najbliższym czasie raczej nie spodziewajmy się rewolucji na szerszą skalę.